Siemanko, z tej strony GB95 i witam was w grze Legacy of Kain Reaver 2. Jest to nasz odcinek 7 i jesteśmy w mieście, którego nazwę dość ciężko wymówić. Brzmi ona dość niemiecko, jakiś Solskenheim, coś takiego. Nie będę nawet próbował. Natomiast poprzednio też byliśmy w tej osadzie, w tej wiosce właśnie. Czy tak naprawdę przedostaliśmy się przez nią, bo próbowaliśmy zdobyć Reavera powietrza, no i co się szczęśliwie udało. Teraz wracamy, żeby zniszczyć na bagnach bramę, która nas przepuści dokądś. A dokąd to się wszystko jeszcze dopiero okaże. Ale powiedzmy, mamy już narzędzia, żeby wykonać nasz cel. O, gnoje będą mnie bić. Zastanawiam się z racji tego, że jest to odcinek, 7, liczba dość szczęśliwa. Więc czy będzie rzeczywiście to taki dość szczęśliwy odcinek, czy raczej jeden z tych bardziej pechowych? Zawsze ze mnie tak dymiło. Wydaje mi się, że nie. Psy mnie gonią, ale nie będę poświęcał czasu na walkę z nimi i ogólnikowo na walkę z przeciwnikami. Gdyż wydaje mi się to mało sensowne. Mam dotrzeć z punktu A do punktu B. I to wydaje mi się, że jest jedynym, co się w tej grze liczy. No i dotarliśmy. Może jeszcze się zwiążę z tym punktem. I otwieramy. Mogłoby to być ciekawsze, nie powiem, że nie. Ale jesteśmy w środku. Dobra, czyli jesteśmy znowu w komnacie tej czasu takiej? I had no choice but to act purely on blind faith. There was no way to tell what error this device was tuned to, and I had neither the knowledge nor the means to set the machine myself. I hesitated only briefly. Then, throwing the switch, I hurled myself into oblivion and relinquished my will to the hand of fate. I jesteśmy gdzieś w jakichś czasach. Ale póki co kompletnie nie jest wiadome, czy cofnąłem się w przeszłość, przyszłość, czy do czasu, z którego się przenosiłem. Fizycznie jakoś dużo się nie zmieniło. Pomijając, że jest tu tylko troszkę ciemniej, to tutaj wygląda wszystko tak samo. Beyond all hope and against all probability,
It seemed that the device had unerringly delivered me to the era I sought. For these were Sarafan banners, and these vampires apparently the victims of their crusade. The coincidence seemed too convenient to naively ascribe to fate. But whether my opportune arrival had been orchestrated by Mobius or some other influence, I didn't know. If Janos Audron still lived, I would find him. But I was wary of further deception and resolved to tread carefully. Czyli wygląda na to, że cofnęliśmy się do czasów z ekspedycji Sarafenów, którzy zabijali wampiry. I wydaje się, że prawdopodobnie też do czasów, w których żył Janos Audron, czyli ten taki pierwszy chyba Reaver właśnie, znaczy pożeracz dusz, to czym my jesteśmy, który też był w sumie wampirem wstępnie. Ale nie wiem, czy mam się udać tu i w stronę Boga, czy tam, bo tam spotkałem wtedy jego kapliczkę. Udam się z powrotem, skąd przybyłem tym razem i zobaczymy, czy zrobię dobrze. For all the butchery of Mobius's crusade, this massacre was somehow more chilling. The killing fields of the Sarafan betrayed a kind of orderly ruthlessness, the cold-blooded righteousness of the true believer. By all that is holy! Here at last, in the flesh, I beheld my former brothers in arms, the warrior priests of the Sarafan order, their lives devoted solely to the annihilation of the vampire plague. And while I confess, I felt a twinge of longing, a pang of grief for what I had believed was my lost virtue, I regarded them now with none of the reverence I formerly felt. For I had seen the human face of the vampires, and now I beheld the monstrousness of these men. No dobra, trzeba walczyć z Serafinami. Serafenami, nie Serafinami. Którzy jako tako mogliby być, no czy tam są, taką ekipą Raziela, nie? Dawną. Bardzo dawną. Co gorsze, mocno teoretycznie oczywiście, mógłbym być w stanie spotkać Raziela właśnie jeszcze jako Sarafena. After my long journey, I finally stood on the threshold of enlightenment. For here was Janos Audron's mountain retreat, intact and unblemished. The upheaval that would one day topple this ancient edifice had not yet occurred. And while I had no certainty that Janos still lived, this scene boded well, for I presumed that the collapse of the retreat must have followed the ancient vampire's demise. There was only one obstacle. How to reach the balcony suspended at that maddening height, so far beyond my reach. For this was the architecture of winged creatures. The tattered ruins of my wings were of no use.
I would need to devise some other means into that mountain. Dobra, czyli kombinujemy, jak się tam dostać. Te latające stwory, które żyły, które ewentualnie to też zbudowały, nie miały problemów, żeby się tam dostać, co rzeczywiście ma sens. Natomiast my z naszymi zniszczonymi skrzydłami możemy mieć jakiś problem. No ale pewnie wszystko się wkrótce wyjaśni, co i jak. Takie cwane puszczają nas dołem. A więc jesteśmy w tej krypcie Janosa Audrona, czy jak to tam konkretniej było. I zobaczymy, jak będzie to wyglądało dalej. Tu jest oczko, które pewnie mnie nie przepuści. Dokładnie. Czyli muszę zdobyć mlecznego Reavera. A żeby zdobyć mlecznego, to muszę poszperać pewnie. Dobra, jest już jakiś pomysł, jakiś plan. Ogólnikowo mam tutaj Reavera powietrza, który może niszczyć zniszczone powiedzmy już wcześniej bloczki skalne. Natomiast w głębi tej jaskini będzie właśnie taki bloczek. No i zobaczymy, co dalej będzie. Jebło. Dobra, wygląda na to, że jestem w bardzo fajnym miejscu. Że będę mógł jakoś zgrabnie się poruszać, czyli wbijam teraz z mrocznym Reaverem do środka. A tam oślepię sobie nim oczko. Podoba mi się, że jak już coś się ma, jakieś powiedzmy... jakiś krok w przód się zrobi, to później jest tych kroków więcej. Bo teraz rzeczywiście wiem tylko tyle, że co zrobiłem. Natomiast też wiem już, co mam zrobić. Dobra, mamy pucharek. Prawdopodobnie mam wziąć wody, to znaczy krwi stąd. I zanieść ją na górę. I tak jak mówiłem, kolejne proste kroki, które są intuicyjne i jasne przede wszystkim. Co lubiło być problemem poprzedniego żniwiarza dusz. Poprzedniej części. The mountain's interior was hollow, I discovered.
and graced with soaring architecture unique to its creators. As with the outer facade, these balconies and galleries could only be reached by those gifted with flight. With only my ruined wings to carry me, this towering labyrinth seemed impassable, while the object of my quest lay just beyond my grasp. For here, suspended at the apex of the chamber, was the threshold that surely led to the great vampire himself. I didn't know whether Janos Audron was the monster depicted in the stronghold, or one of the noble creatures memorialized among the ruins of the ancient vampires. And I didn't care. Demon or angel, he alone held the key to my destiny. Rzeczywiście, tak jak Ezio powiedział, wygląda to jak labirynt. Oczywiście nie musi nim koniecznie być, ale jest masa ścieżek, masa wszystkiego. Tu niby przelecę. Ale rzeczywiście wygląda na to, że będzie sporo kombinowania i kręcenia się, żeby coś zdziałać bądź zrobić po prostu. Czyżby już do wyjścia? Czyżbym wszystko ogarnął? Dość tak to wygląda. Aha. Także wbijamy.
Janos Audron. It is heartening after all these years to hear my name spoken without contempt. Razia? My child, what have they done to you? I have been dragged through hell and back. All it seems to reach this moment. But I don't yet know why. For thousands of years I have waited, alone, here, losing faith. At the time of the binding, 9 guardians were called to serve the pillars, and I was summoned as the 10th guardian, the keeper of the Reaver, the weapon of our salvation. Over time, our race died out, until I alone remained, sustained only by my obligation to you and by my guardianship of the blade. And the other 9? Why did their guardianship not sustain them? I don't know. As our race dwindled, the humans prospered. I have watched over the centuries as our history faded into myth and finally receded altogether. The humans have forgotten us entirely and claimed the pillars for themselves, wholly ignorant of their true purpose. To them, I am merely a devil, the origin of their vampire plague. Why would the pillars summon human guardians then, if they are meant to be served by vampires? The pillars choose their guardians from birth, Raziel, and vampires are no longer born. This is the crux of our dilemma, and this is the terrible irony. With their vampire purge, the members of the Circle have assaulted the very architects of the pillars they are sworn to protect. They have embarked on a treacherous path. With every vampire they kill, the humans are slitting their own throats. They know I'm up here, beyond their reach, and it terrifies them. You can see how they flaunt their kills to torment me, or perhaps simply to lure me out. They have this foolish notion that destroying me will somehow topple our entire bloodline. Thankfully, we're not that fragile. I have seen them mustering their forces in the village below. Yes. I don't know what they're plotting, but I fear our time may be bitterly short. Mankind seems to have brought you only torment and grief. You must hate them. They fear what they don't understand, and they despise what they fear. But no, I do not hate them. Vorador does. He has suffered much. He cannot forgive them. Should they be forgiven? They don't understand what they're doing. They are simply unenlightened and vulnerable to manipulation. So, it's all true then, what Kain and Vorador have told me. I really am some kind of unholy vampire messiah. Unholy? No. Messiah, perhaps. I don't like that word. It smells of martyrdom. Raziel, your role in this world's destiny is more crucial and more benevolent than you've allowed yourself to believe. Your journey will not be easy. Dark powers are allied against you. But I think you already know this. You appear to have been cruelly tested. The binding must be secured, Raziel. The pillars are the lock. And the Reaver is the key. Yes. The Reaver is here. Why do I feel nothing? The most formidable weapon ever forged by our swordsmiths. They infused the blade with vampiric energy, empowering the Reaver to drain our enemies of their precious lifeblood. As Janos presented the blade, an inexplicable sense of dread crept over me, more palpable than anything I'd felt before.
I was at once horribly repelled by the sword, and yet irresistibly compelled to touch it, to take it up. Please, take it away from me. I fear you have been followed. You must save yourself, Raziel. Janos! No! My surroundings whirled sickeningly, and I found myself transported safely away from the ambush to an adjacent chamber. Janos had delivered me from the Sarafan, selflessly forfeiting his own safety to preserve my life. And now I feared that my newfound mentor would be slaughtered by the very crusaders I had so recently revered. The irony pierced me, and with dawning horror, I realized that I had been duped by Mobius from the beginning. For the Sarafan had simply followed the path I gullibly blazed through the sanctuary, and had arrived bearing Mobius' staff. Thus armed, they had Janos at their mercy. Through the door, I could hear them battling, less than a dozen paces away. But it may as well have been 1,000 miles, for this barrier was sealed by elemental forces I did not possess. It seemed Janos had conveyed me into the heart of the fire shrine. I thought perhaps if I could galvanize the forge and imbue the Reaver in time, I might have a slim chance of saving Janos from his grisly fate. No historia coraz inniejsza, bym to w sumie uznał. Cały czas coś nowego, ale wydaje mi się, że Janos jest, powiedzmy, jedną z takich postaci, którą lubimy w końcu i której ufamy, a nie cały czas, tak jak to było w przypadku Kaina, gonimy za nim, żeby go zabić. Gdzie teraz dopiero troszeczkę Raziel się do niego przekonuje, że rzeczywiście Raziel może nie być tym złym. Mieliśmy Mobiusa, którego no w poprzedniej części za dużo nie widzieliśmy. Troszkę bardziej mu ufaliśmy, ale teraz z biegiem czasu ufamy mu najmniej. Oczywiście naszego Boga, któremu też ufaliśmy i ufamy bardzo mało. No i właśnie pojawił się Janos, który nie dość, że wydaje się, powiedzmy, bardzo przyjaźnie do nas nastawiony. Ufa nam, powiedzmy, wie, co powinniśmy zrobić, co nas czeka. No i uratował nam także dupę, chociaż sądzę, że bylibyśmy w stanie mu pomóc z Sarafenami i rzeczywiście ocalić jego dupę. Natomiast, no, wyratował nas, my musimy na szybciej zdobyć żywioł ognia, będąc też już w kuźni ognia, więc powinno to być dość prędkie, ale zostawimy to już na następny odcinek, bo w tym zrobiliśmy naprawdę dużo i sądzę, że wystarczająco, żeby to było na tyle ciekawe. Także dziękuję wam za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. Miłego dzionka, miłego wieczoru, no i na razie, hej.